Peru to kraj w Ameryce Południowej, który skrywa wiele tajemnic i pamiątek po kulturze Inków oraz bogatą tradycję ludów tubylczych mówiących językami quechua i aymara. Fascynujące miejsca, które chcemy wyróżnić, to tajemnicze geoglify na pustyni Nazca, widoczne tylko z powietrza, stanowiące fascynujący zabytek prekolumbijskiej kultury i wciąż budzące wiele pytań i kontrowersji. Kanion rzeki Colca, jeden z najgłębszych na świecie, słynący z obserwacji kondorów, starożytnych kultur i tarasów uprawnych. Jezioro Titicaca, najwyżej położone na świecie, to miejsce narodzin Słońca według legend Inków. Cusco, dawna stolica Inków, zachwyca architekturą i atmosferą przypominającą o dawnych czasach. I oczywiście Machu Picchu, słynne miasto Inków położone wysoko w Andach, jest jednym z najważniejszych zabytków cywilizacji Inków i jednym z cudów świata. A zaręczyny na Machu Picchu? To z pewnością pomysł na wyjątkowe, magiczne i niezapomniane wydarzenia. Zapraszamy na film Anna i Zbysław. Mogłoby się wydawać, że Inkowie panowali w Ameryce Południowej od zawsze. W praktyce jednak imperium trwało jedynie 200 lat, zanim zostało zniszczone przez hiszpańskich najeźdźców. Natomiast przed powstaniem imperium tereny współczesnego Peru zamieszkiwały ludy preinkaskie. To Inkowie byli najeźdźcami, którzy podbili lokalne plemiona, aby podporządkować je sobie i zbudować imperium. W okresie swojego największego rozkwitu imperium obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny. Zbudowali ogromne centra administracyjne, świątynie, infrastrukturę i systemy kanalizacyjne. Zrobili to na wyjątkowo nieprzyjaznych terenach bez pomocy kół, koni, żelaza, a nawet pisma. Mimo to 100 lat później, w XV wieku, imperium Inków już nie istniało. Według legend przodkowie władców Inków zostali stworzeni przez Inti, boga słońca, i wyłonili się z jaskini Tambo Taco. 4 braci i 4 siostry prowadził Ayamanco. Miał on złotą laskę służącą do sprawdzania właściwości ziemi, co miało pomóc w znajdowaniu żyznej gleby. Po wielu przygodach i rozległych poszukiwaniach Ayamanco
i jego rodzeństwo dotarli do Doliny Cusco, w której laska przebiła ziemię. Po pokonaniu miejscowej ludności założyli stolicę, a Ayamanco został pierwszym Spa Inca, czyli władcą Inków. Badania archeologiczne sugerują, że pierwsi Inkowie osiedlili się w dolinie około 1200 roku naszej ery. W 1438 roku byli małym królestwem, którego omal nie pokonało sąsiednie plemię Chanca. Dziewiątym władcą Inków był Pachacuti, który rozszerzył panowanie Inków na Andy, przekształcając królestwo w imperium dzięki reformom gospodarczym. Terytorium imperium podzielono na 4 części, a każdą z nich rządził gubernator podległy królowi. Choć Inkowie nie znali pisma, wykorzystywali skomplikowany system węzełków zwany Gipu do zapisów liczb i innych danych. Oparta na systemie 10 biurokracja umożliwiła systematyczne i skuteczne opodatkowanie poddanych imperium. Powstały wielkie tarasy i systemy irygacyjne, a na wysokościach uprawiano żywność. Po zarządów Pachacuti powstało słynne miasto Machu Picchu. Syn Pachacuti Topa Inca został władcą w 1471 roku i kontynuował militarną ekspansję imperium. Pod koniec jego rządów zajęta była większość zachodniej Ameryki Południowej. Dalej syn Topy, Huayna Capac, zastąpił go w 1493 roku, ale jego dalekie kampanie wojenne nadwyrężyły strukturę społeczną. W 1524 roku Huayna Capac zachorował na febrę, bo hiszpańscy konkwistadorzy przynieśli ze sobą choroby, na które tubylcy nie byli odporni. Zmarły miliony i król. Pusty tron doprowadził do wojny domowej między synami o władzę. W tym czasie europejscy najeźdźcy Francisco Pizarro i grupa konkwistadorów zaskoczyli armię króla Inków. Hiszpanie posiadali broń palną, która była dla Inków nowością i dawała przewagę militarną. Imperium Inków upadło ostatecznie w 1572 roku wraz ze zdobyciem ostatniej twierdzy Inków przez Hiszpanów i straceniem ostatniego władcy Tupaca Amaru. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o rysunkach z Nazca, temat bardzo mnie zainteresował i zacząłem studiować głębiej, bo to nie są niezwykłe malowidła na płótnie czy na ścianach jaskiń, a zbiór gigantycznych geoglifów, czyli figur lub wzorów wyrytych w ziemi, a za ich powstanie odpowiedzialni są starożytni mieszkańcy południowej Ameryki, czyli Indianie z kultury Nazca, lub być może obca cywilizacja. Część rysunków datuje się na 2000 lat i mieszczą się na pustyni nieopodal miejscowości Nazca w Peru. Jest to jedno z najsuchszych miejsc na całej kuli ziemskiej, dlatego geoglify przetrwały. Pająk, drzewo, koliber, kondor, wieloryb, astronauta, pelikan, pies, małpa, czapla, papuga, jaszczurka, spirala, czy linie, dużo linii rozciągających się aż po horyzont, to geoglify, które oglądałem wielokrotnie w filmach dokumentalnych dotyczących tajemniczych starożytnych struktur. Nazca do dziś pozostaje jedną wielką tajemnicą, a geoglify rozciągają się na obszarze prawie 500 km². Linie znajdują się na 4 płaskowyżach. Zdaniem archeologów geoglify tworzone były pomiędzy 300 rokiem przed naszą erą, a 900 rokiem naszej ery. Rysunki tworzono usuwając z powierzchni czerwony żwir, odsłaniając jaśniejszą żółtą glebę. W ten sposób na ciemnym tle uwidoczniły się wyraźne linie.
Ryty mają około 20 cm głębokości i 1 m szerokości. Na płaskowyżu znajdują się setki geoglifów, które przedstawiają, jak wymieniłem, wizerunki zwierząt, roślin, figur geometrycznych i linii ciągnących się przez 8 km. Wiele rysunków widocznych jest z okolicznych podnóży oraz wyżyn, jednakże większość linii tworzących kształty widoczne są tylko z lotu ptaka, bowiem niektóre rysunki mają długość ponad 100 metrów. Tajemnicą Nazca nie jest to, jak zostały utworzone, ale kto i po co tworzył tak gigantyczne struktury. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi na te pytania. Pierwsze wzmianki zgłoszone o odkryciu znaków pochodzą z XX wieku i zgłoszone były przez peruwiańskich wojskowych pilotów. Później różni naukowcy wskazywali masę hipotez dotyczących powstania geoglifów. Obalono twierdzenie, że linie z Nazca mogły przysłużyć się jako system nawadniający, bo są zbyt płytkie. Wskazano też, że labirynt linii ma charakter religijny. Były też badania, które wskazują na powiązania astronomiczne, na ruch gwiazd i ich gwiazdozbiory. Inni badacze dopatrują się szlaków handlowych, bieżni sportowych czy ozdób, które miały cieszyć bogów. Geoglify mogły też wskazywać pory siewów i zbiorów. Hipotez są dziesiątki, ale do dnia dzisiejszego cel ich powstania pozostaje niewyjaśniony. A może, jak twierdzi szwajcarski pisarz Erich van Däniken, linie miały być lądowiskiem dla przybyszów z kosmosu, na wyraźnie spłaszczonym szczycie góry, wyglądającym jak pas startowy. Jednakże, czy przybywająca z innego układu gwiezdnego zaawansowana cywilizacja naprawdę potrzebowałaby pasów startowych, aby wylądować lub wznieść się w powietrze? A może Indianie z Nazca tworzyli linie i symbole religijne, aby bogowie je widzieli? Wykupiliśmy przelot awionetką, żeby zobaczyć te wszystkie geoglify. Myślę, że wrażenia z lotu, jak i historia dotycząca tajemnicy rysunków i znaków Nazca pozostanie w naszej pamięci, bo niewątpliwie jest to jedno z najciekawszych miejsc na naszej planecie. A teraz zapraszamy na relacje z górskiej części naszych wakacji. Dolina Kolka jest piękna, ale trzeba pamiętać, że leży na wysokości ponad 3500 metrów nad poziomem morza, a niektóre przełęcze blisko 5000 metrów nad poziomem morza i jest tu stosunkowo zimno wieczorami oraz wcześnie rano. Dzień rozpoczynaliśmy pobudką o wczesnej porze i wyruszaliśmy w kolorową trasę. W wiosce Jankę młodzież na rynku tańczyła taniec Wilki, związany z rytuałem przejścia w dorosłość. To była malownicza droga z widokami na ośnieżone szczyty i wulkany, typowe wioski indyjskie, pasące się stada lam i alpak. Dotarliśmy do kanionu Kolka, jednego z najgłębszych kanionów na świecie. Jego ściany wznoszą się na wysokość ponad 3000 metrów. Oprócz piękna i głębokości, dodatkowo kanion jest domem dla majestatycznych kondorów andyjskich, które można podziwiać w punkcie widokowym Mirador Cruz de Condor.
Wypatrywaliśmy na niebie szybujące ptaki, ale niestety nie udało nam się nagrać ich w zbliżeniu w pełnej okazałości. A szkoda, bo kondor wielki to jeden z piękniejszych i największych ptaków szybujących na prądach powietrznych. Waga dorosłego samca to prawie 15 kg, a jego rozpiętość skrzydeł dochodzi do 3 metrów. Są one symbolem Peru i Inków, którzy uważali je za świętych pośredników między światem ludzi a bogami. Młode kondory pozostają pod opieką rodziców przez 2 lata, a długość ich życia może sięgać nawet do 70 lat. Dojrzałość osiągają stosunkowo późno, po 7-9 latach. Wtedy też zmieniają swoje ubarwienie z brązowego na czarny z charakterystyczną białą kryzą i białymi plamami na skrzydłach. Kryza stanowi kontrast między czarnym upierzeniem a nagą skórą głowy i szyi. Kanion rzeki Kolka ma długość 120 km i co ciekawe, wąwóz, jak i rzeka Kolka zostały w znacznym stopniu odkryte i spopularyzowane przez Polaków. W 1981 roku grupa polskich naukowców i kajakarzy przepłynęła kanion na kajakach i pontonach, odkrywając nowe, nieznane wcześniej miejsca, co otworzyło ten region dla światowej turystyki i przyczyniło się do jego rozwoju jako jednej z głównych atrakcji Peru. Instytut Geograficzny w Peru zatwierdził kilka polskich nazw, które wyprawa kajakowa nadała niektórym miejscom w kanionie. Są to np. wodospady Jana Pawła II i Dolina Polaków. Wyczyn Polaków zyskał rozgłos i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Był rok 1100. Mniej więcej, bo Król Słońce nie prowadził notatek. Manco Cápac został pierwszym władcą Inków, czyli Sapa Inka. I właściwie określenie Inkowie odnosiło się wyłącznie do królów. Tylko oni pochodzili ze szlachetnego rodu i zasługiwali na ten tytuł. Później jednak Inkami zaczęto nazywać wszystkich ludzi mieszkających w imperium, a stało się to dopiero kilkaset lat później za sprawą hiszpańskich najeźdźców. A więc Manco Cápac rozejrzał się i z wielkim zadowoleniem stwierdził, że tutaj oto znajduje się pępek świata, czyli Cusco. Natychmiast rozpoczęto budowę miasta. Domy, świątynie i drogi budowano z kamienia. Nie używano zaprawy murarskiej, a bloki skalne były tak idealnie dopasowane do siebie, że nie można między nie wcisnąć nawet noża. Do dzisiaj inkaski mur wygląda nieprawdopodobnie. Wydaje się bowiem, że został wyrzeźbiony z jednej gigantycznej szarej bryły, na powierzchni której wycięto wielokątny wzór. Cusco było centrum politycznym, religijnym i administracyjnym Inków. Najważniejszym miejscem kultu, gdzie czczono Boga Słońca i dokonywano koronacji oraz pochówków władców Inków, była świątynia Słońca Coricancha. Niestety w 1526 roku do wybrzeży imperium przybyły statki z hiszpańskimi konkwistadorami. Hiszpanie zaatakowali i pokonali imperium Inków, używając przemocy. Potężne niegdyś imperium pokonały przybyłe zza oceanu patogeny. Pospolite europejskie choroby jak ospa czy grypa zdziesiątkowały Indian. Kolejni zmarli wskutek brutalnych praktyk przyjezdnych, ciężkiej pracy w kopalniach i na plantacjach oraz z wyniku działań wojennych. Hiszpańscy najeźdźcy zmienili cały wizerunek miasta. Zniszczyli wiele inkaskich budynków, pałaców, splądrowali świątynie. Złote rzeźby i rytualne przedmioty przetapiali na sztabki. Pozostałe mury wykorzystali jako fundament pod budowę nowego miasta. Zaczęto wznosić chrześcijańskie świątynie i klasztory, a kolonialne konstrukcje stworzyły unikatowy styl architektoniczny, który pozostał do dziś. Co zwiedzić w Cusco? Polecamy pozostały kompleks inkaskich kamiennych murów,
Sacsayhuaman, wzniesiony za czasów imperium w pobliżu miasta. Budowla ta mogła służyć jako miejsce kultu bądź twierdzy. Dalej świątynie słońca, Coricancha, poświęcona niegdyś najwyższym bogom inkaskiego panteonu. Wśród nich Bóg Słońca Inti, Bóg Viracocha, Stwórca oraz Mama Killa, Bóg Księżyca. Kompleks budowli Coricancha został przekształcony w klasztor dominikanów. Kolejna warta zwiedzenia to katedra Najświętszej Marii Panny. Kościół wybudowano w miejscu pałacu Viracochy, króla Inków, a do jego budowy wykorzystano materiał pochodzący z Sacsayhuaman, kompleksu murów. Ma on 3 nawy, a po bokach łączy się z mniejszymi kościołami. Z kościołem Świętej Rodziny, kościołem Triumfu, który został tak nazwany, by upamiętnić triumf hiszpańskich konkwistadorów nad Inkami, triumf religii katolickiej nad miejscowymi wierzeniami. W świątyni znajduje się krucyfiks z przybitą do niego postacią Jezusa Chrystusa. Uważa się, że uspokoił on trzęsienie ziemi w Cusco w 1650 roku. Prezentujemy fragmenty materiału filmowego z zarejestrowanej procesji wyniesienia krzyża. Znanym obrazem w katedrze jest też obraz Ostatniej Wieczerzy z pieczoną świnką morską i owocami na tacy. To przysmaki lokalnych dań spożywanych przy szczególnych okazjach w Peru. Na pograniczu Peru i Boliwii, w sercu wysokich Andów, leży Titicaca, czyli najwyżej położone jezioro świata, 3812 metrów nad poziomem morza. Według starodawnych inkaskich wierzeń, to właśnie tu narodziło się słońce. Obserwując, jak o świcie wznosi się ono nad taflą jeziora, nie trudno uwierzyć, że Inkowie akurat tu dopatrywali się jego początków. Nazwa akwenu wywodzi się z indiańskiego języka quechua. Oznacza pumę titi, która poluje na zająca kaka. Nazwa budzi też uzasadnione skojarzenia z kształtem jeziora. Jezioro zajmuje powierzchnię około 8,5 tysiąca km². Przeciętna głębokość waha się od 140 do 180 metrów, a temperatura wody od 6 do 13 stopni i moim zdaniem nie zachęca do kąpieli. Na jeziorze Titicaca znajdują się sztuczne i naturalne wyspy. Zamieszkują je Indianie Uro, którzy chętnie goszczą u siebie turystów spragnionych kontaktów z odmienną kulturą. I my odwiedziliśmy takie miejsce. Ich domy i łodzie zbudowane są z tych samych trzcin, co wyspy, na których mieszkają. Z trzciny Totoro wykonują też przedmioty użytkowe oraz rękodzieło, które sprzedają turystom. Coraz więcej rdzennych mieszkańców wysp wybiera życie na kontynencie. Młode osoby chcą tam kontynuować edukację, bo na wyspach są tylko szkoły podstawowe. Ci zaś, którzy decydują się na pozostanie na wyspach, dochód czerpią głównie z turystyki. Chętnie zapraszają podróżników, opowiadają o zwyczajach, tradycjach, zapraszają do przejażdżki łodziami. Zobaczcie. No, jak my w Polsce dobrze mamy samochody, prawda, motocykle, no, transport, to oni tutaj ich transportem są właśnie te konkwistatory. Czy używają to, czy kiedy wypływają na łowienie ryb, czy dzieci do szkoły, czy też na przykład młodzież, kiedy chce się zakochać, kiedy chce się zakochać parę. Mówi się, że to jest taksówka romantyczna, ponieważ wypływają w trzciny, ponieważ nie ma tutaj barów, nie ma dyskotek. Także młoda para wypływa sobie w trzciny i mówi się, że wypłynęły 2 osoby i wróciły. Jak my w Polsce dobrze mamy motocykle. Po sympatycznej wizycie na pływającej wyspie Uros popłynęliśmy na wyspę Isla de Sol w Boliwii, gdzie według inkaskiej legendy miał przyjść na świat Bóg
Viracocha, który stworzył słońce. Kumaraki. Muna karuan ako sa sinitam. Kung nakitecha. Spotkaliśmy się tam z szamanem i wzięliśmy udział w rytuale prastarej ceremonii, która ma odpędzić złe moce oraz zapewnić spokój i szczęście. Ano usunod na katsa. Ostatnim epizodem w naszej relacji jest Machu Picchu, jeden z 7 cudów świata. Ruiny miasta znajdują się w Andach. Machu Picchu w języku quechua oznacza stary szczyt. Będąc tam, trudno nam było oprzeć się uczuciu podziwu dla poszanowania historii i pradawnych zwyczajów. Wiadomo, że budowa Machu Picchu rozpoczęła się około 1400 roku naszej ery. W Europie kończyło się średniowiecze. Na stosach palono czarownice, a w Imperium Inków władca nosił misterne ozdoby ze złota i złotymi blachami pokrywano ściany ważnych świątyń. Złoto nie miało jednak dla Inków wartości materialnej. Było raczej ziemskim przejawem potęgi i chwały Boga Słońca. Jak już wspomnieliśmy w części historycznej tego filmu, kiedy stery państwa Inków przejął Pachacuti Inka, zarządził budowę twierdzy na szczycie góry, która najprawdopodobniej miała pełnić funkcje wojskowe i ceremonialne. Ale istnieją też przypuszczenia, że Machu Picchu służyło jako letnia rezydencja króla. Inne teorie wskazują, że było to centrum naukowe. Niektórzy twierdzą zaś, że było miastem zbudowanym specjalnie dla dziewic słońca, albo wybranych kobiet, z których Inka wybierał sobie nałożnice. Mistyczna aura Machu Picchu ma również związek z tym, że raczej nigdy nie odkryjemy dokładnych motywów jego powstania. Budowa miasta przypadła na burzliwy okres historii Peru, gdyż zaledwie 80 lat od otwarcia twierdzy Inkowie musieli ją szybko opuścić na skutek wojny z europejskimi konkwistadorami. Inna teoria głosi, że lokalną cywilizację wyniszczyły choroby przywiezione przez najeźdźców. Na szczęście dla całej ludzkości Hiszpanie nigdy nie odnaleźli tego miejsca. Pozostało ono ukryte w górach przez niemal 400 lat. Dziś stanowi wehikuł czasu dla współczesnych badaczy, którzy chcą lepiej poznać historię tej niepiśmiennej cywilizacji. I oczywiście jest też punktem obowiązkowym niemal każdej wycieczki do Peru. Aktualnie możemy przyglądać się spektakularnym technikom budowania miasta na szczycie góry, które zdumiewa swoim rozmachem i niedostępnością. Kompleks składa się z ponad 200 budynków, które powstały z granitowych bloków, których waga sięga do kilkudziesięciu ton. Inkowie nie tylko nie znali pisma, nie wynaleźli też koła. Pytanie zatem, jak udało im się manewrować tak olbrzymim ładunkiem i umieszczać go w zaplanowanych miejscach. Budynki wzniesiono bez użycia zaprawy murarskiej. Kamienne bloki precyzyjnie szlifowano, aby wypełniały wszelkie szczeliny. Brak trwałego połączenia okazał się podstawą przetrwania obiektu w regionie o wysokiej aktywności sejsmicznej. Na uwagę zasługuje też system wykutych w skale podziemnych kanałów, które spełniały funkcję odprowadzania wody, a także nawadniania pól uprawnych ulokowanych na kamiennych tarasach. Naszym zdaniem Machu Picchu wprawia w zachwyt i jest z pewnością światowej sławy zabytkiem.